Pamiętacie może wielką trójkę niemieckiego thrash metalu? Jak nie, to wam przypomnę. Trzy największe thrash metalowe zespoły naszego zachodniego sąsiada: Sodom, Destruction i Kreator. Niektórzy jeszcze zaliczają Tankard i nazywają to wielką czwórką niemieckiego thrash metalu, tak jak wielką czwórkę thrash metalu z USA, czyli Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax. Sprawdźmy sobie zatem, które z tych zespołów były u mnie na kanale. Sodom był. Destruction było. A Kreator? Sprawdźmy. Jednak nie. No to dziś się nim zajmiemy. Kreator to niemiecka grupa thrash metalowa założona w roku 1982 w miejscowości Essen, z początku istniejąca pod nazwami Tyrant i Tormentor, należąca również do wielkiej trójki niemieckiego thrashu. Z tej oto trójki Kreator jest oczywiście największym, najpopularniejszym i najbardziej znanym zespołem. Trochę ciekawe jest to, że popularność tych zespołów jest troszeczkę odwrotna do tego, jak ja lubię tych wykonawców. Nie oznacza to, że nie lubię Kreatora, jednak szczerze mówiąc, ja bardziej wolę Sodom, potem Destruction, a na końcu dopiero Kreatora. Jednak wciąż uważam, że jest to naprawdę dobry thrash metalowy zespół. Do tej pory Kreator wydał 14 płyt studyjnych, tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy. Zaczynamy oczywiście od pierwszej płyty studyjnej, jaką jest wydany w roku 1985 album Endless Pain. Płyta ta jest moim zdaniem taką definicją stylu niemieckiego thrash metalu, czyli ciężkie, mocne i niesamowicie szybkie kompozycje z wokalem podchodzącym pod charakterystyczny dla black death metalu death growl. I to jest moim zdaniem najlepsze w tej płycie, bo łomoty i prędkość na tej płycie to po prostu pierwsza klasa i coś nie do opisania. Sieka tutaj jest po prostu niesamowita i jest po prostu super. Energia, łomoty są tutaj cały czas i brzmią naprawdę super. Na tej płycie znalazł się również pierwszy hit grupy, jakim jest utwór Flag of Hate, będący również moim zdaniem jednym z najlepszych utworów tej grupy. Jak dla mnie to jest naprawdę świetny łomot dający porządnego kopa, jak zresztą cała płyta. Ogólnie mówiąc uważam, że Endless Pain to kolejny przykład świetnego debiutu. Jak dla mnie jest to jedna z tych płyt zespołu, które naprawdę warto znać. Dochodzimy zatem do drugiej płyty, która dla mnie jest najlepszym jak na tę chwilę albumem grupy, jakim oczywiście jest płyta Pleasure to Kill. Tutaj prędkość i łomoty są jeszcze lepsze niż poprzednio. Jak dla mnie to co tutaj Kreator osiągnął jest po prostu nie do opisania. Już po krótkim intrze wita nas niesamowity atak w postaci kawałka Ripping Corpse, a potem już kolejne bezlitosne sieki i łomoty, tak jak na przykład moim zdaniem najlepszy utwór Kreatora, czyli tytułowe Pleasure to Kill. Totalna sieka i łomot, który bardzo szybko wwierca się w głowę i dla mnie osobiście to, co się dzieje w tym utworze, to jest coś wręcz nie do pojęcia. Bo jest naprawdę tutaj taka sieka, taka agresja, że po prostu to jest nie do opisania. Zwłaszcza gra na perkusji Ventora, czyli perkusisty Kreatora. I to są po prostu cuda niepojęte, jak to niektórzy mówią. Bo dosłownie tutaj miazga jest naprawdę, naprawdę porządna. Także nie ma dyskusji. Pleasure to Kill to zdecydowanie najlepszy album w dorobku Kreatora i pozycja obowiązkowa dla każdego fana zespołu i moim zdaniem również pozycja obowiązkowa dla każdego fana thrash metalu. Na trzeciej płycie Kreator nie zwalnia tempa i nie odchodzi również od thrashu, a mowa oczywiście o wydanej rok później, czyli w 1987 roku płycie Terrible Certainty. Jak mówiłem, na tej płycie Kreator nie zwalnia tempa ani nie eksperymentuje z nie wiadomo czym i wciąż daje niesamowite łomoty i na ich utworach jest non-stop sieka. Zero łagodności, tylko łomoty i to wszystko. Już otwierający płytę świetny moim zdaniem kawałek Blind Faith to utwór niemalże taki jak Pleasure to Kill z poprzedniej płyty. To również jest kompozycja, na której to co się dzieje jest wręcz nie do pojęcia. Jest tam taka agresja, takie łomoty i taka sieka oraz miazga, że to jest po prostu mistrzostwo, jeśli chodzi o takie agresywne granie. No i tak jest przez całą płytę.
Jak dla mnie Terrible Certainty to kolejny świetny album kreatora i kolejna płyta, która daje niesamowity łomot i jest kolejną pozycją obowiązkową według mnie dla każdego fana tego zespołu. Niestety z kolejnym krążkiem moim zdaniem nie było już aż tak kolorowo, a mowa oczywiście o wydanej 2 lata później płycie Extreme Aggression. Wciąż trzymam się tutaj trashowego brzmienia, jednak jest ono zauważalnie inne od tego, które było na poprzednich 3 płytach i to w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jakieś takie te utwory nie aż takie moim zdaniem agresywne i aż tak świetne jak na poprzednich płytach i nie mają już tego czegoś. To znaczy, wciąż jest jakaś tam prędkość i moc, więc no można powiedzieć, że jest mniej więcej to, czego trzeba i nie można powiedzieć, że jest lekko, jednak jest po prostu moim zdaniem gorzej niż na takim Pleasure to Kill czy Terrible Certainty. Oczywiście znajdą tu się jakieś fajne kawałki, jak na przykład Bringer of Torture. Pozostałe są ok, jednak no nie wszystkie moim zdaniem. Więc o ile uważam, że Extreme Aggression to jest naprawdę dobry album, to jednak tylko dobry i dużo gorszy niż poprzednie. Ale troszkę lepiej jest moim zdaniem przy okazji następnej płyty, jaką jest wydany rok później album Coma of Souls. Jest to również pierwsza płyta, na której pojawi się znany z grupy Sodom gitarzysta Frank Gosdzick, znany również jako Blackfire. Jest to także pierwsza płyta po odejściu ówczesnego gitarzysty Jorga Trzebiatowskiego. Tak swoją drogą, bardzo polskie nazwisko jak na Niemca, nie sądzicie? Ale wróćmy do samej płyty. Brzmieniowo moim zdaniem wypada troszeczkę lepiej niż Extreme Aggression i jest tutaj moim zdaniem lepsze brzmienie i jakoś tak, że tak powiem, płyta jest trochę lepsza i zdecydowanie jest moim zdaniem bardziej warta uwagi. Naprawdę kawałki tutaj naprawdę fajnie chodzą, naprawdę fajnie brzmią i naprawdę dobrze się tego moim zdaniem słucha, więc może i nie jest to album aż tak dobry jak na przykład pierwsze 3 płyty, czy niektóre późniejsze dokonania, ale o tym nieco później, to jednak wciąż uważam, że jest to bardzo dobry album, który jest lepszy od swojego poprzednika. I Coma of Souls to był również ostatni na taką dłuższą metę powiedzmy album kreatora, który można byłoby sklasyfikować jako thrash metalowy. Po tej płycie zespół zaczął eksperymentować z inną, cięższą muzyką, czego dowodem jest kolejny album, jakim jest wydany 2 lata później album Runnable. I tutaj z thrash metalu przechodzimy bardziej na taki groove industrial metalowy styl i powiem tak, płyta jest nawet spoko, jednak jest parę rzeczy, które moim zdaniem można byłoby zrobić znacznie lepiej. Przede wszystkim perkusja na tej płycie jest zdecydowanie momentami za głośna i przez nią te gitarki wydają się troszeczkę za ciche, a przede wszystkim w takiej muzyce liczą się gitary. A poza tym ta płyta prawie w ogóle nie brzmi jak kreator. Nie tylko brzmieniowo, ale też wokalnie, bo pamiętam jak przesłuchiwałem tą płytę i usłyszałem wokal, to takie, zobaczcie, ja przypadkiem nie pomyliłem zespołów, bo naprawdę Mil Petrozza na tej płycie nie brzmi jak na poprzednich płytach i takie Jednak no wciąż są tutaj jakieś fajniejsze kawałki, są tutaj też ciekawe utwory, jak na przykład Depression Unrest. Więc no, to jest moim zdaniem jak najbardziej spoko album, który mimo że nie jest tym, czym były poprzednie płyty zespołu, to jednak wciąż jest moim zdaniem spoko i jest dobry. 3 lata później dostaliśmy kolejny, 7 już album studyjny grupy, jakim jest album Cause for Conflict. Jest to także jedyny album zespołu bez udziału oryginalnego perkusisty Jurgena Reila, znanego lepiej jako Ventor. I także jest to jedyny album z udziałem Joe Cangeloziego, który zastąpił Ventora. Również jest to ostatni album, na którym zagrał wspomniany Frank Gosdzick i pierwszy, na którym zagrał Christian Gisler. Co do samej płyty, to kontynuuje ona eksperymenty z cięższą muzyką, tak jak Runnable. Jednak tutaj brzmieniowo moim zdaniem jest trochę lepiej. Te gitarki tutaj na moje ucho są nieco głośniejsze i jako całość płyta się klei troszeczkę lepiej niż poprzednia. I generalnie mówiąc jest po prostu lepiej. Po prostu płyta jakoś tak powiedzmy moim zdaniem lepiej brzmi i po prostu jest znacznie lepiej według mnie. Więc jest to moim zdaniem naprawdę bardzo dobry, taki nietraszowy album kreatora. No i płyta sama w sobie warta uwagi.
No i dochodzimy do kolejnej płyty, jaką jest wydana 2 lata później płyta Outcast. Płyta ta, tak jak poprzednie dwie, wciąż eksperymentuje z groove industrial metalową muzyką, jednak tutaj w porównaniu do poprzedniej nie mamy zbytnio elementów thrashu. To jest już taki totalny groove industrial metal. Mi o ile to nie przeszkadza, to jednak mam wrażenie, że ta płyta jest jeszcze wolniejsza niż poprzednia, ponieważ już poprzednie były takim spowolnieniem tempa, chociaż moim zdaniem były dobre. Nie mówię, że ta płyta jest zła, ale ze względu na to, że wydaje się naprawdę wolna, to wydaje się też niesamowicie długa. Mimo iż długością ta płyta, no, że tak powiem, mnie rozwala totalnie, bo trwa 47 minut. No, nie jest jakoś to strasznie długo, bo istnieją znacznie dłuższe płyty, nawet w dorobku tej kapeli, ale jednak ze względu na to, że niektóre kompozycje są aż tak wolne, to ta płyta się wydaje naprawdę długa. No i o ile uważam, że to wciąż jest udany krążek, to jednak no, uważam, że mógłby być zrobiony nieco lepiej. Na kolejną płytę również trzeba było czekać 2 lata, a tą płytą jest wydany w 1999 roku album Endorama. Tutaj tym razem brzmieniowo zespół jeszcze bardziej przechodzi w gothic metal niż na poprzedniej płycie, bo na poprzednich mieliśmy styl stricte groove industrial metalowy, to jednak na tej płycie już wyraźnie słychać, że już zaczęli też bardziej przechodzić na gothic metal. No i płyta ta jest, mogę powiedzieć, że niezła. Jednak no, mam momentami wrażenie, że jest taka łagodna, że nie jest aż taka agresywna i brutalna jak poprzednie. Ba, wydaje się nawet taka łagodna jak na nawet klasyczny heavy metal, czy nawet hard rock. I o ile nie uważam to za jakąś straszną płytę, to jednak uważam, że mogłaby być znacznie mocniejsza, zwłaszcza na taki zespół jak Kreator. No i są to oczywiście jakieś fajne kawałki, jak na przykład Chosen Few, który mi się naprawdę spodobał, ale jakoś tak przydałoby się po prostu tej płycie więcej mocy, więcej agresji, bo mówiłem już o tym, że to jest Kreator, a od tego zespołu można się spodziewać naprawdę ciężkiego, brutalnego grania. No i o ile nie jest to zła płyta, to jednak według mnie jest to najsłabszy album Kreatora, ale nie jest zły, jest niezły. A jednak moim zdaniem Kreator w swoim dorobku miał dużo lepszych płyt. Jednak z kolejnym albumem Kreator wraca do świetnej formy, a jednocześnie do thrash metalu. A tym albumem jest płyta Violent Revolution. I to się nazywa porządny, współczesny, thrashowy album. Brzmieniowo moim zdaniem Kreator naprawdę się postarał i dał naprawdę świetny album. Jak dla mnie to płyta ta brzmi naprawdę super, zwłaszcza takie kawałki jak Slave Machinery, taki łomot. Dokładnie tak jak zresztą to tą cała płyta, bo to jest naprawdę solidny, trashowy łomot i naprawdę super płyta. Album ten no, nie jest mimo wszystko jakiś strasznie krótki, bo trwa ponad 56 minut, więc no, nawet w porównaniu z tym albumem Outcast, który mówiłem, że wydaje się długi, to w porównując te dwie długości, to Violent Revolution jest albumem dłuższym, ale ze względu na to, że mam tutaj dużo więcej szybkich, agresywnych i brutalnych kompozycji, to wydaje się krótszy. I powiem tak, według mnie jest to jeden z najlepszych albumów grupy Kreator i naprawdę świetna płyta sama w sobie. Więc jeśli ktoś z Was nie słuchał, to zdecydowanie powinien to nadrobić. Na kolejny album przyszło nam czekać 4 lata, a tym albumem jest płyta Enemy of God. Na tej płycie zespół trzyma się trashowego brzmienia, do którego wrócił na poprzedniej płycie i uważam, że tutaj również wyszło to świetnie. I naprawdę ta płyta, podobnie jak poprzednia, brzmi naprawdę super. Nie jest to może płyta aż tak dobra jak Violent Revolution, ale moim zdaniem wciąż jest świetna. Zwłaszcza takie kawałki jak tytułowy Enemy of God. Tutaj również poza takimi szybkimi strzałami, jak wspomniane Enemy of God, mamy także jakieś wolniejsze kawałki, nieco spokojniejsze, mniej agresywne. I tutaj moim zdaniem zespół naprawdę świetnie to połączył i wyszło to naprawdę super. Więc no moim zdaniem to kolejny świetny album w dorobku Kreatora i kolejna płyta na poziomie. 4-letnia przerwa między albumami się powtórzyła i tak oto w 2009 roku dostaliśmy kolejny album, który według mnie jest jednym z największych szczytów w dorobku Kreatora, jakim jest płyta Hordes of Chaos.
Brzmienie uważam, że na tej płycie jest jeszcze lepsze niż poprzednio i łomoty oraz miazga tutaj osiągnięta jest jeszcze lepsza niż na Enemy of God i Violent Revolution. Tutaj wciąż mamy totalną miazgę, totalną siekę i łomoty. Po prostu po raz kolejny kreator udowodnił, że wie doskonale jak grać agresywny thrash metal, który grali na samym początku swojej działalności i na tej płycie wyszło im to naprawdę świetnie. Dla mnie to jest wręcz drugi Pleasure to Kill i kolejna płyta godna tytułu najlepszej płyty zespołu Kreator. Bo dla mnie to zdecydowanie obok Pleasure to Kill najlepszy album tej kapeli i mój drugi ulubiony również. Jest naprawdę, moim zdaniem, świetny. I w 2012 roku pojawi się kolejny, 13 już album studyjnej grupy o nazwie Phantom Antichrist. Płyta ta moim zdaniem wyszła naprawdę świetnie i brzmienie, tak jak na poprzednich płytach, nie zmienia się drastycznie jakoś i wciąż to jest ten thrash metal, który lubimy. Są tutaj zarówno szybkie, jak i wolne kompozycje i uważam, że na tej płycie wyszły świetnie zarówno te, jak i te. I tutaj moim zdaniem kreator po raz kolejny dobrze połączył te wszystkie utwory razem w jeden album i po raz kolejny wyszło im to naprawdę świetnie. I tak naprawdę w ten sposób mógłbym opisać album Phantom Antichrist. Jest to kolejny naprawdę solidny krążek, który nie wprowadza nie wiadomo czego nowego na scenę, ale jednak jest takim powiedzmy zachowawczym, trashowym krążkiem, który trzyma poziom. I tak naprawdę tyle mógłbym powiedzieć, bo jest to po prostu kolejny świetny album. Na kolejny album kreatora przyszło nam czekać aż 5 lat, co na tę chwilę jest najdłuższą przerwą między albumami tej grupy, a albumem, o którym mowa, jest wydany w 2017 roku album Gods of Violence. I ja uważam, że jest to jedna z najlepszych płyt kreatora, jakie powstały i brzmieniowo moim zdaniem jest jeszcze lepiej niż poprzednio i to jest jeszcze większy łomot, jeszcze większa miazga niż poprzednio. Tak jak poprzednio również mamy tutaj zarówno szybkie strzały, tak jak World War Now, jak jakieś tutaj nieco spokojniejsze, wolniejsze utwory. I tutaj na tej płycie nie ma nudy. Cały czas tutaj mamy jakieś fajne kawałki, które wpadają w ucho i moim zdaniem zespół naprawdę świetnie tutaj to zrobił i naprawdę świetnie im to wyszło moim zdaniem. I tak naprawdę tyle mogę powiedzieć o tym albumie, bo jest to naprawdę świetny i jest to zdecydowanie jeden z najlepszych albumów kreatora, jakie powstały. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Ranking i topkę zaraz będziecie mieć na ekranie. I to ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Jak tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz napiszcie. Zostawcie również subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I co tam jeszcze chcecie. I to tyle. Trzymajcie się i cześć.